Masz czasem wrażenie, że utknąłeś w miejscu, a każdy dzień wygląda tak samo? Budzisz się rano, patrzysz w lustro i myślisz, czy tak już będzie zawsze? W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak przyjąć stery i dokonać prawdziwej zmiany. Dowiesz się, jak pokonać ograniczające przekonania, wyznaczyć jasny kierunek, kim chcesz się stać oraz jak zastosować zasady Tonego Robbinsa we własnym życiu, by w końcu obudzić tego olbrzyma, który w Tobie drzemie. Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Weź ster w swoje ręce. Za zmiany w Twoim życiu jesteś odpowiedzialny Ty. Może brzmi to banalnie, ale wiele osób w głębi duszy liczy, że kiedyś samo się ułoży. Czekamy na odpowiedni moment, by wprowadzić zmiany, a potem nic z tego nie wychodzi. Prawda jest taka, że nikt za nas z życia nie zmieni. Pierwszy krok to wziąć pełną odpowiedzialność za to, co zrobimy z naszym czasem. Jedna decyzja potrafi nadać naszemu życiu zupełnie nowy kierunek. Świetnie ilustruje to historia Eda Robertsa, człowieka, który mimo ogromnych przeciwności dokonał niesamowitej zmiany. Ed jako nastolatek zachorował na polio i od tego momentu był całkowicie sparaliżowany od szyi w dół. Całe dnie spędzał na wózku z respiratorem. Miał pełne prawo się poddać, a jednak Ed zdecydował, że nie będzie ofiarą. Postanowił, że mimo fizycznych ograniczeń chce żyć pełnią życia i pomagać innym. Skupił się nie na swoim bólu, lecz na tym, co może zrobić dobrego. Przez kolejne lata ten człowiek na wózku walczył o prawa osób niepełnosprawnych, od wprowadzenia podjazdów i miejsc parkingowych po zmiany w prawie. Został pierwszym sparaliżowanym absolwentem Uniwersytetu Berkeley, a później dyrektorem Departamentu Rehabilitacji w Kalifornii. Ed Roberts udowodnił, że nieważne gdzie zaczynasz, liczy się decyzja, dokąd zamierzasz dojść. Wszystko zaczęło się od jednej mocnej decyzji, że nie będzie definiować siebie przez ograniczenia. Teraz Ty pomyśl, jakiego życia chcesz dla siebie, jakim człowiekiem pragniesz się stać. Ed postanowił, że będzie kimś, kto zmienia świat na lepsze, zamiast pogrążać się w rozpaczy. I tego się trzymał każdego dnia. Ty nie musisz od razu zmieniać całego świata, ale zastanów się, co chciałbyś powiedzieć o sobie za rok, 5 czy 10 lat. Jaka decyzja podjęta dziś przybliży Cię do tej wizji? Zamień marzenia na konkrety. Wyznacz jasny cel. Sama decyzja to początek. Teraz czas przekuć ją w konkretne cele. Często popełniamy tu błąd. Określamy to, czego nie chcemy, zamiast tego, czego chcemy. Mówimy, nie chcę więcej jeść śmieciowego jedzenia. Muszę przestać tyle siedzieć przed telewizorem. Chciałbym, żeby moje długi zniknęły. Niby okej, ale zauważ, to skupia się na problemie, nie daje żadnej recepty, co zrobić. Jak to przekształcić na język działania? Zamiast uciekać od tego, co złe, określ pozytywny kierunek. Na przykład, zacznę jeść zdrowe rzeczy i gotować w domu. Będę codziennie wychodzić na spacer, zorganizuję swoje finanse i zacznę więcej zarabiać, żeby spłacić długi. Czujesz różnicę? Te drugie stwierdzenia od razu podsuwają pomysł, jak ruszyć z miejsca. W Twoich słowach pojawia się działanie, a nie tylko życzenie. Następnie upewnij się, że cel jest jasno zdefiniowany. Im konkretniej, tym lepiej. Jeśli Twoim celem jest żyć zdrowo, rozbij to na mniejsze elementy. Na przykład będę jeść warzywa do każdego posiłku i pić wodę zamiast słodzonych napojów. Albo będę chodził na siłownię 2 razy w tygodniu. Gdy wiesz, co dokładnie masz zrobić, łatwiej Ci się za to zabrać. Duży cel rozbity na małe kawałki przestaje onieśmielać. Możesz odhaczać kolejne kroki i widzieć postępy. Trzymaj ster mocno i idź naprzód. Cokolwiek się dzieje, będą przeszkody. To pewne, plan może się posypać, coś może nie wyjść za pierwszym razem. Najgorsze, co możesz wtedy zrobić, to zrezygnować. Spójrzmy na przykład Soichiro Hondy. Już jako młody chłopak marzył, by produkować własne silniki i części do motocykli. Założył firmę, ale w czasie II wojny światowej zabrakło betonu na budowę fabryki. Czy Honda odpuścił? Nie. Wymyślił własną metodę produkcji betonu, nie czekając na nikogo. Dzięki tej determinacji zbudował markę Honda znaną dziś na całym świecie. Gdy inni rozkładali ręce, on powiedział: trudno, zrobię to inaczej. I to jest podejście, którego warto się nauczyć. Oczywiście, nie zawsze wszystko idzie gładko. Każdy z nas czasem potknie się w drodze do celu. Ważne, by wyciągnąć wnioski z potknięć, zamiast uznawać je za dowód porażki. Jeśli kolejny raz wracasz do starego nawyku, przeanalizuj na spokojnie. W jakich okolicznościach to się stało? Co Cię wtedy skusiło? Może stresujący dzień sprawił, że sięgnąłeś po papierosa, albo znajomi wyciągnęli Cię na fast fooda, choć obiecałeś sobie dietę. Gdy wiesz kiedy i dlaczego najtrudniej Ci wytrwać w postanowieniu, możesz następnym razem przygotować strategię, czyli Twój plan B na słabsze chwile i dzięki temu łatwiej przetrwasz kryzys bez poddawania się. Wykorzystaj dźwignię bólu i przyjemności. Każda zmiana na lepsze to w gruncie rzeczy zmiana nawyków, a nawyki, jak wiadomo, potrafią trzymać
się nas bardzo uparcie. Jak sobie z nimi poradzić? Tony Robbins radzi zastosować psychologiczną dźwignię bólu i przyjemności. Chodzi o to, by świadomie skojarzyć stary, zły nawyk z odczuciem cierpienia, a nowy, dobry nawyk z przyjemnością. Nasz mózg unika rzeczy, które kojarzą mu się z bólem, a lgnie do tych przyjemnych. Pewien mężczyzna od lat zmagał się z nałogiem palenia papierosów. Podejmował wiele prób zerwania z tym przyzwyczajeniem, ale za każdym razem w końcu wracał do starych nawyków. Mimo dobrych chęci brakowało mu determinacji, by wytrwać w postanowieniu. Pewnego wieczoru usiadł jak zwykle z papierosem w dłoni, gdy niespodziewanie do pokoju weszła jego 6-letnia córka, cała we łzach. Płacząc, błagała go, by przestał palić. W jej oczach papierosy oznaczały, że tata się powoli wyniszcza. Przez łzy powiedziała: tato, przestań się zabijać. Mężczyzna zamarł, czując jak dociera do niego prawdziwy ból, kryjący się za nałogiem. W tym właśnie momencie znalazł siłę, której brakowało mu przez wszystkie wcześniejsze lata. Zgasił papierosa i od tamtej pory nie tknął już ani jednego. Skojarz złe przyzwyczajenie z czymś nieprzyjemnym, a mózg zacznie się od niego odwracać. Działa to również w drugą stronę. Nowe, dobre nawyki kojarz z pozytywnymi rzeczami. Na przykład, jeżeli trzymasz dietę, pomyśl o nagrodzie. Na przykład, że dzięki temu znowu zmieścisz się w ulubione dżinsy i poczujesz się świetnie w swojej skórze. Albo pozwól sobie wieczorem obejrzeć ulubiony serial, ale tylko pod warunkiem, że zrobiłeś zaplanowany trening tego dnia. Znajdź coś, co sprawi Ci przyjemność za każde wykonane zadanie. Wtedy wysiłek zacznie Ci się kojarzyć z nagrodą, a nie tylko z wyrzeczeniem. Zamiast wiecznie się krytykować za potknięcia, lepiej nagrodzić się za każdy, nawet drobny sukces. Może to być coś miłego, długa kąpiel, telefon do przyjaciela, krótka przerwa na ulubioną kawę. Ważne, żeby Twój mózg odnotował: hej, zrobiłem coś dobrze i jest przyjemnie. Jeśli chcesz zgłębić temat nawyków, to odsyłam do omówienia książki Atomowe nawyki. Przekonania, które Cię ograniczają. Do tej pory skupialiśmy się na działaniach. Decyzje, cele, nawyki. Jednak najważniejsze batalie toczą się często w naszej głowie. Możesz mieć świetny plan zmiany, ale jeśli w głębi duszy wierzysz, że to i tak się nie uda albo nie zasługujesz na sukces, to prawdopodobnie sabotujesz siebie na każdym kroku. Czas więc przyjrzeć się Twoim przekonaniom. Wiele naszych negatywnych przekonań bierze się z trudnych doświadczeń. Coś poszło nie tak i wyciągamy druzgocący wniosek na przyszłość. Na przykład ktoś straci pracę i zaczyna wierzyć, że do niczego się nie nadaje. Ktoś inny przeżył rozpad związku i myśli: już nikt mnie nigdy nie pokocha, zostanę sam. Albo usłyszałeś w dzieciństwie od kogoś bliskiego przykre słowa i do dziś nosisz w sobie przekonanie: jestem głupi, nic ze mnie nie będzie. Bolesne wydarzenia potrafią zostawić w nas przekonania, w które wierzymy. Wydaje nam się, że skoro coś złego się przytrafiło, to na stałe nas definiuje. A to nieprawda. Żadne wydarzenie nie ma nad nami władzy, dopóki mu na to nie pozwolimy. To my nadajemy znaczenie temu, co nas spotyka. Jeśli przydarzy Ci się coś złego, masz wybór: uznać to za koniec świata albo za cenną lekcję. Jakie pytania zadajesz samemu sobie, gdy spotyka Cię trudność? Czy pytasz: dlaczego ja? Czemu zawsze mi się to przytrafia? Takie pytania kierują Twoją uwagę wyłącznie na porażkę i ból. Czujesz się wtedy bezradny i trudno Ci ruszyć z miejsca. Spróbuj inaczej. Zapytaj: czego mnie to uczy? Jak mogę wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść? To zmienia perspektywę. Zaczynasz szukać rozwiązania, sensu, drogi wyjścia, zamiast pogrążać się w żalu. Jasne, to nie jest łatwe. Gdy spotyka Cię coś naprawdę bolesnego, pierwszy odruch to rozpacz. Ale kiedy minie pierwszy szok, postaraj się świadomie przekierować swoje myśli na inne tory. Pomyśl: okej, stało się. Co mogę z tym zrobić? Czego to mnie może nauczyć na przyszłość? Tego typu pytania warto zadawać sobie nie tylko w kryzysie, ale na co dzień. Poznawanie samego siebie to klucz do mądrej zmiany. Zrób małe ćwiczenie. Weź kartkę i wypisz szczerze odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Co jest dobrego w moim życiu? Z czego jestem dumny? Jakie są najważniejsze rzeczy w moim życiu? Czego w życiu chcę za wszelką cenę uniknąć? To mogą być rzeczy typu: nie chcę nigdy stracić więzi z bliskimi. Albo chcę uniknąć życia w ciągłym strachu o jutro. Te dwie listy rzeczy najważniejszych i tych, których pragniesz uniknąć, tworzą jak gdyby Twoją wewnętrzną konstytucję wartości. Wielu ludzi nigdy tego nie precyzuje, a potem miotają się, nie wiedząc, czego właściwie chcą. Skup się teraz na swoich przekonaniach. Wypisz wszystko, co myślisz o sobie i o świecie, co przychodzi Ci do głowy. Szczególnie te myśli, które mogą Cię ograniczać. Cokolwiek w Tobie siedzi, wyrzuć to na papier. Obok dopisz też pozytywne przekonania, które Cię wzmacniają. Teraz przyjrzyj się tej liście. Które przekonania Ci szkodzą? Które ewidentnie podcinają Ci skrzydła? Weź na tapet jeden z tych toksycznych i spróbuj go podważyć. Zadaj sobie pytanie: czy to przekonanie zawsze jest prawdziwe? Skąd ono się u mnie wzięło? Znajdź kontrprzykład.
kogoś, kto osiągnął coś, mimo że według tego przekonania nie powinno mu się udać. Jeśli myślisz, że nie da się odnieść sukcesu bez znajomości, poszukaj historii ludzi, którzy od zera doszli na szczyt ciężką pracą. Gwarantuję, że znajdziesz ich wielu. Skoro im się udało, to może znak, że twoje przekonanie jest błędne. Wyobraź sobie dwójkę braci. Ten sam dom, ten sam ojciec, te same awantury, ten sam problem. Jeden z nich po latach staje się narkomanem, drugi porządnym, poukładanym facetem, który trzyma się pracy i rodziny. I teraz najlepsze. Po czasie ktoś pyta ich obu, dlaczego twoje życie potoczyło się akurat tak? I obaj odpowiadają dokładnie tym samym zdaniem. A jak miało się potoczyć, skoro miałem takiego ojca? I tu jest sedno rozdziału o przekonaniach. Naszym życiem nie kierują wydarzenia, tylko znaczenie, jakie im nadajemy. To samo doświadczenie może stać się dla kogoś wymówką i wyrokiem, a dla kogoś innego motorem i decyzją. Właśnie dlatego nie chcę taki być. Będę bardzo wdzięczna za zostawienie subskrypcji i lajka. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. W walce z negatywnymi przekonaniami ogromną moc ma jeszcze jedna rzecz – otoczenie i ludzie, którymi się inspirujesz. Jeśli znasz kogoś, kto emanuje pozytywnym podejściem do życia, kto osiągnął coś, co dla ciebie jest trudne, ucz się od niego, obserwuj, jak ta osoba myśli. Możesz też czerpać z biografii, książek czy podcastów. Znajdź sobie takiego mentalnego mentora, który pokaże ci, że można myśleć inaczej. Tutaj chcę ci opowiedzieć historię nauczycielki Marwy Collins. Marwa zaczęła uczyć w jednej ze szkół na ubogich przedmieściach Chicago. Jej uczniowie byli już na starcie spisani na straty. Inni nauczyciele mówili o nich: to dzieci z trudnościami, nic z nich nie będzie. Same dzieciaki też zdążyły uwierzyć, że są głupie i nie ma sensu się starać. Marwa postawiła sobie za cel odmienić ich myślenie o sobie. Miała wręcz ogromną pasję i przekonanie, że wydobędzie z nich potencjał. Wyrzuciła szkolne elementarze do kosza. Zamiast czytanek w stylu Ala Makota zaczęła uczyć te dzieci Szekspira czy Sofoklesa. Inni nauczyciele wieszczyli porażkę i mówili, że Marwa zniszczy tym dzieciom życie. Ale po czasie te dzieci zaczęły chłonąć wiedzę i rozkwitać. Uwierzyły, że potrafią. Marwa tak mocno w nie wierzyła i z takim zaangażowaniem je uczyła, że zaraziła je wiarą w siebie. Dawała im mnóstwo miłości i wsparcia, ale też wysokie wymagania, bo wiedziała, że człowiek reaguje na wyzwania. Rezultaty? Dzieci, które wcześniej uznawano za nieuków, zaczęły osiągać świetne wyniki. Mało tego, nabrały życiowej pewności siebie. Tony Robbins spotkał kiedyś jednego z uczniów Marwy, 4-letniego chłopca imieniem Telmet. Ten mały człowiek rozmawiał z Tonym o książkach, które czytał. Tak, 4-latek czytał książki. Używał słów, których niejeden dorosły nie rozumie i potrafił wyciągnąć dojrzałe wnioski z lektur. Zapytany, czego najważniejszego nauczyła go pani Collins, Telmet odpowiedział: społeczeństwo może przewidywać, ale tylko ja określę swoją przyszłość. Ten mały chłopiec zrozumiał rzecz fundamentalną. Nikt nie będzie decydował za niego, kim będzie. To on jest sterem swojego życia, mimo że świat już zdążył go zaszufladkować. Ta historia pokazuje, że zmiana przekonań potrafi zdziałać cuda. Zacznij podważać każde nie umiem i nie dam rady w swojej głowie. Zastępuj je pytaniem: a co jeśli jednak się uda? Jak mogę to osiągnąć? Twoje przekonania kształtują twoje działania. Pamiętaj o tym, jeśli w coś mocno wierzysz, prędzej czy później znajdziesz sposób, by to urzeczywistnić. Możesz więc równie dobrze wierzyć w rzeczy wspaniałe na swój temat. Żyj w zgodzie ze sobą. Mówiąc o zmianie własnego życia, nie sposób pominąć jeszcze jednej istotnej rzeczy. Ludzie często czują się zagubieni albo niezadowoleni, pogonią za celami, które tak naprawdę niewiele dla nich znaczą. Dlatego warto się upewnić, że wiesz, co jest dla ciebie naprawdę ważne i że zmierzając do celu, nie zagubisz tego po drodze. Wiele z nas myli środki z wartościami. Na przykład ktoś może powiedzieć: moim celem jest mieć $1 milion. Pytanie: po co mu ten 1 milion? Jaka wartość za tym stoi? Może chodzi o poczucie bezpieczeństwa finansowego albo o wolność wyboru w życiu. Pieniądze są środkiem do tych celów, nie celem samym w sobie. Jeśli o tym zapomnimy, można zdobyć upragniony 1 milion, a wciąż czuć pustkę. Osiągnięcie celu nie daje szczęścia, jeśli po drodze zdradziliśmy własne wartości. Dlatego, robiąc plany zmiany, zawsze pytaj siebie: dlaczego tego chcę? Co mi to da? Jeśli na przykład stawiasz sobie cel schudnę 10 kg, zastanów się, dlaczego to dla ciebie takie ważne. Jeśli odkryjesz, że na przykład twoją najwyższą wartością jest zdrowie i energia życiowa, to cudownie. Ten cel jest z tym spójny, ale jeśli motywacją jest tylko chęć przypodobania się innym, na przykład, bo wtedy w końcu rodzina przestanie się mnie czepiać, to osiągnięcie celu może nie dać ci trwałej satysfakcji. Warto szczerze przed sobą samym ustalić, jakie wartości chcesz realizować. To one są twoim motorem. Gdy znasz swoje dlaczego, łatwiej znajdziesz jak, a sama droga będzie przyjemniejsza, bo zgodna z twoim wnętrzem. Spójrz raz jeszcze na listę swoich najważniejszych wartości.
to, co wypisałeś wcześniej. Czy Twoje obecne cele prowadzą Cię w stronę tych wartości? Jeżeli na przykład jedną z najważniejszych wartości jest rodzina, a Ty tkwisz w pracy po 12 godzin dziennie, by zarobić na nowy dom, zastanów się, czy po drodze nie tracisz czegoś cenniejszego. Czasu z rodziną. Może warto przewartościować plany. Czasem mała korekta wystarczy, by żyć pełniej i nie żałować. Zmiana własnego życia to proces, ale jak widzisz, składa się z konkretnych kroków, na które masz wpływ. Wszystko zaczyna się od decyzji. To Ty trzymasz ster i odpowiadasz za kurs swojego okrętu. Gdy podejmiesz decyzję i weźmiesz odpowiedzialność za siebie, uruchamiasz lawinę pozytywnych zmian. Potrzebujesz jasnego celu i planu. Określ dokładnie, czego chcesz i zacznij działać małymi krokami. Nawet drobne rzeczy mają znaczenie. Nastaw się na wytrwałość. Przeszkody się pojawią, ale to od Ciebie zależy, czy potraktujesz je jako powód do kapitulacji, czy jako lekcję i motywację, by spróbować inaczej. Pamiętaj o dźwigni bólu i przyjemności. Wykorzystaj psychologię nawyków, kojarząc złe nawyki z dyskomfortem, a dobre z nagrodą. Jeśli masz w głowie myśli, które Cię ograniczają, zmień je, zadając sobie lepsze pytania i szukając nowych znaczeń wydarzeń. Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość, więc nie pozwól, by rządziły nimi stare negatywne historie. Poznaj swoje wartości i kieruj się nimi przy podejmowaniu decyzji. Kiedy wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze, łatwiej Ci iść właściwą drogą i osiągnąć cele, które naprawdę dają szczęście. Każdy z nas ma w sobie uśpionego olbrzyma, ogromny potencjał, siłę do zmian, o jakiej nawet nie śnimy. Ten olbrzym budzi się, gdy bierzemy życie w swoje ręce i krok po kroku wprowadzamy pozytywne zmiany. A teraz pytanie do Ciebie. Od czego Ty zaczniesz swoją zmianę? Swoją decyzją podziel się w komentarzu. Chętnie poczytam odpowiedzi. Do usłyszenia następnym razem.